Kolejny wywiad, kolejna porcja kultury. Ze mną ekipa filmu Final Diagnosis. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Ja może powiem Państwu, kto jest ze mną. Najbliżej mnie Damian Ratajczak, współproducent filmu. Witaj. Witam, Piotrze. Daga Malińska, czyli kobieta, która była odpowiedzialna za zdjęcia do tego filmu, autorka zdjęć. Witaj. Witaj, cześć. I Paweł Sakowski, odtwórca jednej z głównych ról w filmie Final Diagnosis. Cześć! Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Film został nakręcony w Poznaniu, został też nakręcony w Los Angeles 2 lata temu, czyli w 2019 roku. I zaczniemy może tutaj od współproducenta, czyli Damiana, który nam opowie, bo myślę, że historia za tym filmem jest bardzo, bardzo interesująca. Ja myślę, że wszyscy bardzo lubimy kino i że historia, dlaczego film powstał, zwykle jest ekscytująca, ale muszę na wstępie powiedzieć, że na co dzień zajmuję się czymś dużo bardziej nudnym. Jest to agencja marketingowa. Myślę, że całkiem ciekawie jest tej agencji, także absolutnie. Ale rozumiem, że też to gdzieś tam koresponduje ze sobą, bo to doświadczenie w zarządzaniu agencją marketingową też przełożyłeś na zarządzanie filmem. Przełożyłem, chociaż to była znacznie większa produkcja niż to, co do tej pory robiliśmy. Wcześniej to były mniejsze produkcje korporacyjne, ale stało się tak, że ja i mój wspólnik, który jest głównym producentem tego filmu, pracujemy nad dużo ciekawszym projektem dla nas, ponieważ jest to taka nasza misja. Chodzi o uczynienie edukacji medycznej ciekawszą, bardziej rozrywkową i zachęcającą, żeby jak najwięcej osób chciało studiować medycynę. I od tego wyszliśmy. Zaproponował mi kilka różnych projektów. Zaczęliśmy od aplikacji medycznej, w której studenci mogą rozwiązywać quizy, po czym stwierdził, że ma pomysł na fabułę i napisał książkę. Jest książka Final, pierwsza część, No Second Chance. Tak. Następnie tego było za mało i stwierdził, że super byłoby nakręcić film na podstawie tej książki. Jak najbardziej. I tak się właśnie stało. Ten film też bazuje na jego gdzieś tam doświadczeniach jako studenta medycyny. Zgadza się. Osoby, która gdzieś tam nie pasowała trochę do tego systemu edukacji, tak to nazwijmy, prawda? I też film jest tak naprawdę w pewnym sensie o tym, że w medycynie można szukać rozwiązań niekoniecznie tymi wytartymi ścieżkami, tak bym to nazwał. Też miałem okazję zobaczyć już razem z wami prapremierę, czyli jakby wstępną wersję tego filmu i myślę, że o tym jest ten film, że trzeba być trochę buntownikiem w życiu, żeby dojść do odpowiednich rezultatów, prawda? Dagam, do Ciebie pytanie, jeśli chodzi o zdjęcia. Byłaś w Los Angeles, byłaś operatorem, odpowiadałeś za zdjęcia tego filmu. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem? Bo jest to niesamowicie ciekawa produkcja, aktorzy z różnych stron świata. Bardzo ciekawy wizjoner też stał za tym filmem, J.T. Madakus, czyli autor tej książki. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem? Myślę, że jak zawsze czas i ograniczenia budżetowe. W tym przypadku chodziło o to, że ja bardzo późno zaczęłam być częścią tego teamu i miałam właściwie 3 dni na przygotowanie się do kręcenia, co wiązało się z załatwieniem całego sprzętu, Tak. a co najważniejsze z dopasowaniem zdjęć z mojej części do części poprzedniego operatora, więc myślę, że to było największym wyzwaniem tak naprawdę oprócz czasu. Dopasowanie języka wizualnego do tego, co wykonano wcześniej na zdjęciach w Polsce. Tak, czyli ta elastyczność zrozumienia jakby tej samej idei filmu, tego co było wcześniej, prawda, i odpowiednie dopasowanie tego. Niesamowite. I udało się to. Tak Dokładnie. naprawdę miałem Dziękuję. okazję już zobaczyć ten film, także bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Pawle, Dziękuję. tutaj ze strony aktorskiej zapytam Ciebie. Twoja postać jest bardzo ciekawa. Czy Ty jesteś złym człowiekiem w tym filmie? Może od tego zacznę. Nie mogę zdradzać takich szczegółów. Troszeczkę zepsucie potencjalnym widzom frajdy i fanu. Natomiast jest to na pewno postać niejednoznaczna, co jest ogromnym wyzwaniem dla aktora, ale z drugiej strony właśnie takie postacie gra się najlepiej, bo w tego typu roli można pokazać cały wachlarz Paletę, umiejętności prawda? aktorskich. Tak. Absolutnie. Także na pewno Jeff, czyli moja postać z tego filmu, jest osobą niejednoznaczną. Nie będę mówił, czy jest dobry, czy jest zły, natomiast na pewno to postać kolorowa,
lubię takie postacie w filmach. Tak, tak, ale ja lubię ten twój look z tego filmu, naprawdę. Tu mieliśmy okazję też zobaczyć kawałek filmu przed naszym wywiadem, partię szachów. I ty masz taki look po prostu przeszywający tak naprawdę. Ja trochę się cię boję po tym filmie, ale tu się spotkaliśmy przed wywiadem. I mówię, kurczę, to jest jednak fajny gość, no naprawdę. Także jest już zupełnie inna postać, naprawdę. W filmie jedną z elementów tej roli było to, że miałem budzić swego rodzaju niepokój, tak, w moim potencjalnym odbiorcy. Udało się. Tak, to znaczy, żeby było jasne, Jeff to nie jest ja tylko gram Jeffa, Jeff jest zupełnie inny. Zobaczcie, no ja jestem Oczywiście, bardzo Jeff, luźnym, wszedłeś w kolorowym wakacyjny człowiekiem. studio Browar Wakacje, Tak, Paweł w wersji natomiast wakacyjnej Jeff tym jest razem. niesamowicie eleganckim mężczyzną, Jest. czyli coś, co mi się rzadko zdarza. Okej. Rozumiem. Pytanie do Damiana o dalsze losy filmu, bo film już jest właściwie prawie gotowy, prawda? Oczywiście COVID troszeczkę się to przedłużyło, właśnie z przyczyn pandemii i różnego rodzaju zawirowań, ale rozumiem, że to już jest ostatnia prosta, żebyśmy ten film mogli zobaczyć. Tak, ostatnia prosta w tym momencie szlify postprodukcyjne. Z największych prac została nam praca nad dźwiękiem oraz dodanie muzyki, bo jak wczoraj pewnie zauważyłeś, dość mało tej muzyki było. Tak. Przepraszam, w sobotę. W sobotę. Natomiast oprócz tego kilka efektów specjalnych i kolorystyka. I film będzie Czy taki można final polish byśmy powiedzieli i już będzie dobrze. Tak. I powiedz mi, gdzie może będziemy mogli zobaczyć ten film? Jaki jest cel, żeby ten film, w jaki sposób chcecie dotrzeć z tym filmem do szerokiej widowni? Znaczy ja może tutaj zdradzę coś, co nie zdradziłem jeszcze nigdzie wcześniej. Jest że premiera, macie ekskluzywny materiał. ekskluzyw. Tak, mamy wewnętrzny tutaj termin, chcielibyśmy w grudniu wydać film. Mhm. Natomiast mamy kilka propozycji na stole, zastanawiamy się nad nimi i jeszcze nie zdecydowaliśmy się na żadną. I to są platformy streamingowe, online'owe. Tak, chcemy iść w tym kierunku, no też ze względu na COVID on trochę zmienił rynek. Tak, absolutnie. Teraz często premiera kinowa na przykład jest od razu już synchronizowana z premierą online tak naprawdę, także no i to jest też, wydaje mi się, że widzowie się przyzwyczaili do tego, że no, jednak internet stał się tym pierwszym źródłem dla filmu w wielu przypadkach, prawda? Dokładnie tak. No, sama fabuła jest o tyle, bym powiedział, niszowa, że kiedy zastanawialiśmy się nad wydaniem w polskich kinach, no tutaj nie było uzasadnienia ekonomicznego, żeby to zrobić. Tutaj Jasne. jednak myślę, że filmy innych reżyserów polskich bardziej się spisują. Tak. Jak najbardziej i myślę, że internet no, jest takim uniwersalnym medium i ten film wtedy jest dostępny tak naprawdę na Dla wszystkich. całym świecie, dla wszystkich. I to jest chyba największa potęga internetu, no bo z kinem mamy tak, że pojawi się to w paru kinach, no ale do ilu osób to tak naprawdę dotrze. I przechodząc właśnie do tematu platform streamingowych, internetowych, chciałem przejść tutaj do Dagi. Wiem, że 24 sierpnia pojawia się film serial, w którym brałeś udział na Netflixie, norweska produkcja. Na pewno też dla Ciebie bardzo ciekawa przygoda zawodowa. Proszę powiedz coś więcej na ten temat. Serial nazywa się Postmortem. Jest to właśnie, tak jak powiedziałaś, norweska produkcja. I miałam taką okazję i super szczęście, żeby być współautorką zdjęć tego serialu. Bardzo Was zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę są tam przepiękne zdjęcia, kręcił to świetny norweski operator i jest to dość dobra fabuła trzymająca w napięciu. Tak, jest jak najbardziej. Najpiękne plenery norweskie. Piękne Rozumiem, plenery że możemy tam norweskie, zobaczyć. tak. Bardzo moody światło norweskie, trzymanie w napięciu, a zarazem sporo dobrego humoru. Super, także zapraszamy Postmortem 24 sierpnia na Netflixie premiera. A przechodząc do innych rzeczy, tym razem nie związanych też z Final Diagnosis, mamy tutaj Pawła Sakowskiego, aktora, który też pojawił się w Grze o Tron, ale też niedawno w teledysku Julii Wieniawy. I Tak. to jest bardzo ciekawa produkcja. Myślę, że Julia Wieniawa na topie teraz absolutnym i aktorsko, i Tak, muzycznie. zdecydowanie. A ty miałeś okazję u niej się pojawić jako główny aktor w jej najnowszej produkcji teledyskowej. Tak. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z efektu. Teledysk został zrobiony bardzo profesjonalnie. Myślę, że to jest jeden z ciekawszych teledysków na polskiej scenie muzycznej w ogóle, jaki się pojawił w ostatnim czasie.
Był i fajny pomysł na ten teledysk, jest tam opowiedziana fajna historia, jest to świetnie wyreżyserowane, świetnie nakręcone, także teledysk jest absolutnie doskonałą robotą. I nazwa teledysku to? Na darmo. Na darmo. To zapraszamy na YouTube'a, tym razem na YouTube'a, żeby zobaczyć ten teledysk. No i na YouTubie możemy też zobaczyć, Pawle, twój kanał, w którym uczysz języka angielskiego w bardzo nietuzinkowy sposób właśnie poprzez różne konteksty, aspekty kulturalne. I to mi się wydaje, że jest bardzo ciekawe. Kanał się nazywa, żebym tylko nie pomylił, nie powiedział przekleństwa w języku angielskim, Funkin' English. Fun King English, tak jest. Funkin' English, okej. Tak, ale właśnie to jest jedna z rzeczy, która jest ciekawa w języku angielskim, że można tak wiele rzeczy przeinaczyć. Plastyczność, prawda? Tak, tak. Absolutnie. I ja właśnie między innymi o tej plastyczności mówię o tym, jak język angielski jest plastyczny i ciekawy sam w sobie, ale mówię też o kulturze świata anglojęzycznego, a to wszystko robię w trochę nietypowej, nazwijmy to stand-upowej formie, czyli ma to troszeczkę rys komediowy, ale treści, jakie poruszam, są jak najbardziej poważne. O bardzo wielu rzeczach, o których mówię na tym kanale, większość osób nie wie. Tak, tak, dokładnie. I myślę, że to jest też fajny sposób, żeby uczyć języka właśnie poprzez takie nawiązania kulturowe, prawda, do których Oczywiście. jakby my je znamy, ale ty je gdzieś tam w zupełnie inny sposób pokazujesz i tą wiedzę nam Ja dostarczasz. tylko zauważę, że Paweł robi coś podobnego co my, tylko Paweł to robi z językiem angielskim, my z medycyną. Tak, Tak. tak, dokładnie. Tutaj mamy też przykład QP jak najbardziej, więc jest to zdecydowanie bardzo, bardzo ciekawe. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mamy tutaj 3 osoby, które super ciekawe projekty są zaangażowane. Ja też życzę w całej waszej trójce, żeby film okazał się sukcesem. Final Diagnosis. W grudniu myślę, że będziemy mogli go zobaczyć na którejś z platform streamingowych. No i bardzo wam dziękuję za udział dzisiaj w programie. Paweł Sakowski, Daga Malińska, Damian Ratajczak. Dzięki serdeczne. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam już na kolejny materiał. Zaraz będziemy rozmawiali z Wojciechem Lewandowskim o ogólnopolskim festiwalu dobrego smaku, który w tym tygodniu odbywa się na Starym Rynku w Poznaniu.